Czy Honda ZR-V też ma tak dobre właściwości jezdne jak Honda Civic? Czy uda mi się w mieście osiągnąć wynik spalania poniżej 5 litrów na 100 km? Na te inne pytania postaram się Wam odpowiedzieć w przygotowanym materiale. Zapraszam na test. Do testu dostałem wersję wyposażenia Sport. Jest to środkowa wersja z 3 oferowanych przez Hondę. Wersja Sport z zewnątrz wyróżnia się czarnymi akcentami stylistycznymi. Są tutaj m.in. czarne obudowy lusterek, na zderzaku pojawiają się też czarne akcenty, a na osłonie chłodnicy mamy tak zwane plastry miodu. Felgi 18-calowe są standardem dla każdej wersji wyposażenia. Samochód ma około 457 cm długości, a rozstaw osi wynosi około 266 cm. Prześwit jest całkiem przyzwoity jak na ten segment, bo jest to 18 cm. Wymiarami Honda ZR-V plasuje się między Hondą HR-V a Hondą CR-V. Od wersji Sport mamy też prawdziwe końcówki układu wydechowego, które sugerują sportowe właściwości jezdne modelu. Tego typu rozwiązania coraz trudniej jest znaleźć w nowych samochodach. Zaraz omówimy napęd Hondy ZR-V oraz jak wypadło w teście zużycie paliwa, ale zanim to zrobimy, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za Wasze podbicia i polubienia. Sprawdźmy w takim razie, co mamy pod maską. Mikrofon umieściłem też w komorze silnika, w związku z tym słyszycie dźwięk silnika spalinowego. Zwróćcie uwagę, że wskazówki zegarów po odpaleniu wychylają się do końca, tak jak w sportowym samochodzie. Napęd silnika to samoładująca się pełna hybryda. Nasz zespół hybrydowy składa się z silnika elektrycznego o mocy 184 koni mechanicznych i 315 Nm oraz dwulitrowego wolnosącego 4-cylindrowego silnika benzynowego o mocy 143 koni mechanicznych. Z tym, że moc maksymalna zespołu hybrydowego to właśnie 184 konie mechaniczne, czyli dokładnie tyle, ile ma silnik elektryczny. Oczywiście w skład zespołu hybrydowego wchodzi też niewielki akumulator trakcyjny. Kultura pracy tego układu hybrydowego jest w mojej ocenie bardzo wysoka i ja osobiście bardzo lubię ten napęd. To jest dokładnie ten sam napęd, który występuje w droższym modelu CR-V. Przyspieszenie od 0 do 100 km wynosi katalogowo 7,9 sekundy. Nie udało mi się takiego wyniku osobiście osiągnąć, ale warunki były niesprzyjające. Temperatura wynosiła około 3-4 stopni Celsjusza, a samochód był wyposażony w opony zimowe. W związku z tym przy gwałtownym przyspieszeniu od 0 do 100 przednie koła traciły przyczepność, ale w Hondzie ZR-V nie występuje niestety napęd na 4 koła. W normalnej jeździe bardziej istotna jest natomiast elastyczność. Zrobiłem oczywiście taki pomiar w zakresie 80-120 km/h. W moim teście, żeby przyspieszyć od 80 do 120 km/h, potrzebowałem 6,21 sekundy. Dla mnie jest to w zupełności wystarczający wynik, ale pod tym względem Nissan Qashqai z napędem hybrydowym o mocy 190 koni mechanicznych wypadł lepiej, co jest pokazane w jednym z moich wcześniejszych testów. Sprawdźmy w takim razie, jak wypadło zużycie paliwa w moim teście. Honda ZR-V to jeden z niewielu samochodów, którym z przyjemnością jeżdżę w mieście w trybie Eco i nie czuję właściwie żadnych specjalnych ograniczeń w związku z tym.
I właśnie jeżdżąc w takim trybie w mieście, bez zbędnego przyspieszania, na dystansie około 16 km udało mi się osiągnąć wynik 4,5 litra na 100 km. Na trochę dłuższym dystansie, bo prawie 32 km w ciągu 2 dni, zużycie paliwa wzrosło do 4,9 litra, co uważam, że jest naprawdę świetnym wynikiem. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Sprawdziłem też zużycie paliwa w takim trybie mieszanym. Około 70% to tryb miejski, a pozostały dystans to częściowo droga szybkiego ruchu i drogi pozamiejskie. Na dystansie 119 km zużycie paliwa wyszło mi 6,3 litra na 100 km. Na koniec sprawdziłem oczywiście, jak wypada spalanie na drodze ekspresowej. Na dystansie 100 km przy średniej prędkości 110 km na godzinę wyszło mi 9,1 litra na 100 km. Moim zdaniem napęd hybrydowy to bardzo duży atut Hondy. Poza niskim spalaniem w trybie miejskim i podmiejskim, jak wcześniej wspominałem, podoba mi się też kultura pracy tej hybrydy. Jeżdżąc spokojnie w mieście, odbieram dźwięk tego układu hybrydowego jako bardzo przyjemny, prawie niezauważalny. Oczywiście jak gwałtownie przyspieszymy, to obroty silnika będą wysokie i będzie wyraźnie głośniej, ale nie jest źle. Dodatkowo mamy też taką symulację zmiany biegu, co powoduje, że lepiej ten dźwięk odbieramy. Posłuchajcie. Uważam, że Hondzie należy też się pochwała za dobry układ jezdny. Samochód prowadzi się bardzo pewnie. Jest zachowany odpowiedni kompromis między komfortem a pewnością prowadzenia. Pod tym względem uważam, że jest tutaj znacznie lepiej niż standard w tym segmencie. Oczywiście wykonałem też pomiar hałasu przy prędkości 90 km na godzinę. Zwróćcie uwagę, że samochód przy tej prędkości jedzie w trybie elektrycznym. Przyrząd pokazał mi na zimowych oponach około 66 dB. Ten poziom hałasu nie jest jakoś specjalnie uciążliwy. Trochę słabiej wypadł niestety pomiar przy prędkości 120 km na godzinę, bo sonometr pokazał około 71-72 dB. Można się pewnie trochę pocieszyć, że prawdopodobnie na letnich oponach mogłoby być trochę lepiej. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji polubić i podbić filmu, bardzo liczę na Twoje wsparcie. Z góry dziękuję. Sprawdźmy teraz nasz bagażnik. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika występuje od wersji Sport w górę. Pojemność bagażnika, nie licząc schowka pod podłogą, który pokażę później, wynosi 390 litrów. Jest on dość ustawny i krawędź załadunkowa jest równa z podłogą. Po prawej stronie bagażnika mamy haczyk na zakupy, gniazdo 12V, lampkę LED oraz wnękę na drobiazgi, która jest zabezpieczona siatką. Ogólnie materiały wykończeniowe sprawiają dobre wrażenie. Po lewej stronie też jest lampka LED oraz haczyk i do tego mamy schowek na zestaw naprawczy opony. Wszystko to wygląda solidnie. To nie koniec, bo pod podłogą mamy kolejny schowek, który nie wlicza się w podaną pojemność bagażnika. W naszym wypadku jest tutaj gaśnica i trójkąt, ale jest jeszcze trochę miejsca do wykorzystania. Ten element podłogi możemy też ustawić pionowo, dzieląc bagażnik na dwie części. To też jest bardzo praktyczne rozwiązanie. Ale teraz zobaczcie na to. Mamy nawet dwa punkty świetne w pokrywie bagażnika. To już trochę pachnie rozwiązaniem premium, prawda?
standardowym ustawieniu mamy do dyspozycji około 88 cm na długość. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda powierzchnia załadunku po złożeniu tylnych oparć. Zwróćcie uwagę, że siedzisko się troszkę opuszcza i przesuwa. Zwróćcie uwagę, że dzięki temu, że siedzisko się przesuwa podczas składania oparcia, mamy praktycznie równą powierzchnię podłogi. Pojemność bagażnika przy złożonych oparciach tylnych siedzeń liczona do linii okien, wliczając w to schowek podłogowy, wynosi 886 litrów. Natomiast długość do oparcia kierowcy wynosi około 176 cm. Składając oparcie, nie musimy się zupełnie martwić o pas, bo go nie przytniemy. Sprawdźmy w takim razie, jak jest wykończone wnętrze. Zacznijmy od drzwi tylnych. I tutaj, jak widać, drzwi nie zakrywają całego progu. Ta część jest miękka. Tu jest skóra syntetyczna, miękki materiał. Tutaj też jest skóra syntetyczna, miękki materiał. Dół już twardy. Przednie drzwi. Tu jest miękko, tu miękko, skóra syntetyczna, bardzo przyjemna. Tu również skóra syntetyczna i miękki materiał. Dół twardy. Jest też miejsce na butelkę, czyli praktycznie przednie i tylne drzwi są tak samo wykończone. To zobaczmy, ile tutaj mamy miejsca. Podłoga jest praktycznie płaska. To duży plus. No to weryfikujemy. Ilość miejsca na kolana jest zaskakująco dużo do fotela kierowcy. Więcej niż 4 palce. Ilość miejsca na stopy też jest bardzo dobrze. Przy tym ustawieniu swobodnie można tutaj stopy sobie przesuwać pod fotelem. No i ilość miejsca nad głową. Przy wzroście 1,82 m mam aż taki zapas. Także można czuć się naprawdę swobodnie. Oparcia foteli są miękkie. Mamy gazetowniki w obu fotelach. Klimatyzacja jest tylko dwustrefowa. Są tutaj nawiewy, poniżej gniazda USB-C. No i oczywiście podłokietnik. Po obu stronach drzwi są uchwyty. Natomiast ciekawostka, nie ma tego w przednich drzwiach. Patrząc na deskę rozdzielczą, podczas pierwszego kontaktu uwagę zwraca 9-calowy ekran dotykowy. Po kilku dniach użytkowania jednak najczęściej już na niego nie zwracamy uwagi. Deska rozdzielcza jest miękka, nawet pod samą szybą, a elementy, które częściej dotykamy, pokryte są przyjemną skórą syntetyczną, włącznie z tunelem środkowym i centralnym podłokietnikiem. Nawet styk kolana z tunelem środkowym jest miękki, a to mi się naprawdę podoba. Zerknijmy teraz na fotele. Samochód ma przebieg około 10 000 km
i miał w tym czasie wielu użytkowników. Zwróćcie uwagę, że fotel jest praktycznie w idealnym stanie. Zapowiada to estetykę na długi czas. Mamy tutaj podobnie jak z tyłu skórę syntetyczną, łączoną z tkaniną. W wersji wyposażenia Sport przednie fotele są regulowane elektrycznie, z tym, że fotel kierowcy ma więcej zakresów regulacji. Na plus jest regulacja pochylenia siedziska. Niestety nie ma tutaj opcji, żeby siedzisko było wydłużane i niestety nie ma regulacji odcinka lędźwiowego. Również nie ma pamięci ustawień fotela. To dopiero jest w wyższej wersji. Pomimo pewnych niedoskonałości, muszę przyznać, że dla mnie fotele były bardzo wygodne, nawet w dłuższej trasie. Schowek przed pasażerem jest twardy i niestety bez podświetlenia. Podoba mi się to tradycyjne rozwiązanie w postaci obsługi klimatyzacji poprzez pokrętła i przyciski. W tym miejscu jest gniazdo 12V. Tu jest ładowarka indukcyjna, a powierzchnia jest pokryta gumą. Miejsca na kubki z elementami, które mogą nam tą średnicę zmniejszyć. Tu jest taki jeszcze dodatkowa półeczka pokryta gumą. No i podłokietnik po naciśnięciu delikatnie się otwiera, co jest bardzo pomocne w czasie jazdy. Schowek nie ma podświetlenia. Ale dół jest pokryty gumą. Także to jest na pewno na plus. No i teraz kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, a nie jest taka oczywista u innych producentów. Schowek na okulary. To jest sztos. Osłony przeciwsłoneczne, bardzo mięciutkie, pokryte miękkim materiałem. No i światełko mamy bezpośrednio oświetlające twarz, także to też jest na plus. Chociaż sama lampka jest tradycyjna żarówka. W momencie publikacji filmu w cenniku znajdziemy tylko samochody wyprodukowane w 2025 roku, na które jest rabat 12 000 złotych. Nasza wersja Sport po rabacie kosztuje 166 900 zł. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ceny Hondy na tle konkurencji. Nie mam uwag do samego działania systemu multimedialnego Hondy, chociaż trochę brakuje mi bardziej zaawansowany grafik. Pewnym problemem jest natomiast ustawianie asystentów jazdy pod swoje preferencje, bo możemy to zrobić tylko w pozycji parking i do tego wykonując kilka kliknięć na ekranie. W czasie jazdy nie da się tego niestety zrobić, a wiadomo, że przepisy wymuszają na producentach, żeby po starcie wszystkie funkcje się aktywowały. Warto wiedzieć, że użytkownicy telefonów z systemem Android, jeśli chcą wyświetlić na ekranie nawigację od Google'a, muszą niestety połączyć telefon z samochodem za pomocą kabla USB. Oczywiście zestaw głośno mówiący łączy się bezpośrednio przez Bluetooth. Posiadacze iPhone'ów są w tym wypadku uprzywilejowani, bo ich telefony powinny działać bezprzewodowo. Kamera cofania jest w Hondzie ZR-V standardem nawet dla podstawowej wersji. Mamy do wyboru kilka trybów wyświetlania obrazu. Niestety nawet w najwyższej wersji wyposażenia nie występuje kamera 360 stopni. Dla mnie nie był to żaden problem, ale część klientów może mieć takie oczekiwania. W naszej wersji wyposażenia Sport manualnie regulujemy wysokością światła reflektorów. Automatyczna regulacja jest dopiero dostępna w najwyższej wersji wyposażenia Advance, podobnie jak adaptacyjne światła drogowe oraz doświetlenie zakrętów. Nawet podstawowa wersja Hondy ZR-V ma w standardzie asystenta świateł drogowych. W mojej ocenie
działa on bardzo dobrze. A jaka jest skuteczność reflektorów LED? Popatrzcie sami. Daj znać w komentarzu, jak oceniasz Hondę ZR-V. A jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jak spisuje się na co dzień. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!